Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na ten pyszny sernik gotowany z biszkoptami. Sernik bardzo łatwy do zrobienia i nie wymaga piekarnika. Więc jeśli go nie macie, to idealny przepis dla Was. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się sprawdzi i spodoba. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Tutaj przygotowaną mam formę kwadratową o wymiarach 22 na 22 cm, pół szklanki mleka oraz kilka podłużnych biszkoptów. Moje biszkopty są z cukrem, możecie użyć takich bez. Biszkopty szybko namaczam w mleku i układam je na moją formę tą stroną z cukrem do dołu. W garnku rozpuszczam 200 g masła, w 3/4 szklanki mleka rozpuszczam budyń. Moja szklanka ma pojemność 250 ml. Do mleka następnie dodaję 2 budynie waniliowe. Jeśli nie macie budyniu, możecie zastąpić go 2 łyżkami mąki ziemniaczanej. Budyń rozpuszczam w mleku. Masło rozpuszczam razem z 3/4 szklanki cukru. Dodaję taką sporą łyżeczkę ekstraktu waniliowego i całość rozpuszczam mieszając. Następnie pod rozpuszczonym masłem zmniejszam grzanie tak do minimum i dodaję do niego zmielony twaróg. Tutaj mam kilogram zmielonego tłustego twarogu. Do garnka dodaję również 3 jajka. Całość dobrze wymieszam za pomocą rózgi i w dalszym ciągu gotuję na bardzo małym grzaniu. Całość delikatnie podgrzewam. Kiedy całość się już podgrzeje, do garnka wlewam rozpuszczony w mleku budyń. Dobrze wymieszam i w dalszym ciągu podgrzewam, mieszając do momentu, aż zgęstnieje. Do mojego sera dodaję również pokrojone suszone morele. Możecie dodać rodzynki. Jeżeli dodajecie rodzynki, nie zapomnijcie uprzednio namoczyć je w gorącej wodzie. I całość podgrzewam, mieszając do momentu, aż masa zacznie gęstnieć. Kiedy masa już zacznie lekko bulgotać i zacznie robić się gęsta, garnek z sernikiem ściągam z grzania. Gotową masę odstawiam na 10 minut do przestygnięcia. Następnie masę wylałam na przygotowane wcześniej biszkopty i na masie ponownie wykładam warstwę biszkoptów, tak jak poprzednio, namaczam je w mleku. I przygotowany w ten sposób sernik odstawiam teraz do lodówki do kompletnego wystudzenia. Miskę ustawiłam na garnku z gotującą się wodą. Musicie się upewnić, że miska dnem nie dotyka wody. Do miski wrzucam 100 g połamanej czekolady. To jest czekolada mleczna. Do czekolady dodaję tak 5-6 łyżek śmietanki, kremówki 36%.
Całość rozpuszczam mieszając. Kiedy czekolada zupełnie się rozpuści, ściągam ją z grzania i odstawiam na chwilę na bok, to przestygnie. Kiedy polewa lekko przystygnie, rozsmarowuję ją po cieście. Gotowy sernik przyozdabiam teraz pokrojonymi drobno morelami suszonymi. Przyozdobić go oczywiście możecie według własnego uznania i gustu. I tak oto, kochani, prezentuje się mój gotowy sernik. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i okaże się szczególnie pomocny dla tych, którzy nie mają piekarnika. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za spędzony ze mną czas, wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!